Witajcie ponownie. Dzisiaj mam dla Was proste ciasto budyniowo-kokosowe. Bardzo pyszne i mięciutkie. Na półkruchym spodzie i chrupiącym kokosem na wierzchu. Miękki budyniowy środek, no idealne do kawy. Na każdą okazję. Zapraszam na przepis. Składniki wypisałam również pod filmem oraz linki do moich stron. Zaczynamy od zrobienia ciasta półkruchego. Mam tutaj 2 szklanki mąki pszennej tortowej w misie robota. To jest około 340 gramów. Dodaję sobie 3 jajka, pół szklanki cukru i około 100 gramów chłodnego masła. I ucieram ciasto. Zapomniałam całkiem o proszku do pieczenia. 1 płaską łyżeczkę. I zagniatamy dalej. I gotowe. Ciasto jest dosyć miękkie i się lepi, ale na razie takie ma być. Spłaszczę je odrobinę, zawinę w folię spożywczą i wstawię na razie do lodówki. W lodówce zostawiam na około 30 minut, może być troszkę dłużej. Ciasto mamy w lodówce, sobie odpoczywa, a za ten czas ugotuję budyń. Do garnka wlewam 1 litr mleka, to jest 4 szklanki. 1 szklankę, czyli 250 ml sobie zostawiam i rozpuszczę w niej budyniowe proszki. Do mleka dodam sobie jeszcze 1 lub 2 łyżki cukru. Chcę, żeby moja masa budyniowa była dosyć słodka i słodkie ciasto. Budynie mam każdy po 60 gramów. Śmietankowy lub waniliowy to jest dowolnie. Oczywiście budyń już jest z cukrem. Wsypuję 3 takie budynie. Do ostatniej szklanki mleka. I mieszam, żeby mi się rozpuściło. Jak mi się zagotuje mleko, to ugotuję gęsty budyń. Mleko się zagotowało. Możemy ugotować budyń. Po wlaniu proszku energicznie mieszamy, aż porządnie zacznie bąbelkować i zgęstnieje. Wtedy wyłączamy i odrobinę studzimy. Teraz zrobimy masę kokosową. Mam tutaj 2 białka w misie robota z dużych jajek. Ubiję je na sztywno, dodając pół szklanki cukru. Dopiero jak się spienią. Białka się spieniły, dosypuję cukier. I z cukrem ucieram jeszcze 2-3 minuty, żeby cukier się roztarł. Po tym czasie dodaję 2 żółtka i 200 g wiórków kokosowych. Na koniec dodaję również roztopione, przestudzone masło 100 g. Mieszam tylko do połączenia się składników. I gotowe. Blaszkę o wymiarach 25 na 30 cm wyłożyłam sobie papierem do pieczenia i muszę na spód wyłożyć moje ciasto. Możecie je rozwałkować lub podrzeć w dłoni, to już jak wolicie. Ja mam taki mały wałeczek, który sobie obsypię mąką i będę rozwałkowywać. Papier mam zaznaczony, dokąd są brzegi, więc sobie mogę wyjąć, wtedy będzie mi łatwiej.
Teraz na ciasto wykładam przestudzony budyń. Nie musi być całkowicie zimny. Budyń rozprowadzamy po całym cieście. Na wierzch masa kokosowa. Nie wykładajcie jej w jednym miejscu, bo ciężko Wam będzie ją rozprowadzić. Wykładajcie po trochę po całości. Później jeszcze możecie ją rozciągnąć, tak żeby cały wierzch był nią pokryty. Tak przygotowane ciasto wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 180 stopni góra-dół i pieczemy około 45-50 minut. I gotowe. Pachnie obłędnie w całym domu. Dajcie mu porządnie ostygnąć, zanim zaczniecie kroić. Jeśli podobał się Wam mój przepis, to dajcie łapkę w górę i naciśnijcie subskrybuj, żeby być na bieżąco z moimi kolejnymi przepisami. Zostawcie komentarz i zaglądnijcie na inne moje przepisy, które znajdziecie na moich playlistach oraz na mojej stronie swojskiejedzonko.com. Do usłyszenia!